Jeśli umrę, chcę, aby ludzie to zaakceptowali. Pracujemy w ryzykownym biznesie i mam nadzieję, że jeśli coś nam się stanie, nie opóźni to programu. Gus Grissom. Virgil Gus Grissom urodził się w małym miasteczku Mitchell w stanie Indiana 3 kwietnia 1926 roku. Jego ojciec Dennis Grissom był nastawnym w najstarszej linii kolejowej w Stanach, Baltimore and Ohio Railroad. Matka natomiast Cecil Grissom pracowała jako gospodyni domowa. Virgil był drugim dzieckiem, choć swej starszej siostry nigdy nie poznał. Zmarła jeszcze przed jego narodzinami. Później urodziła mu się siostra i 2 braci. Jako dziecko spędzał dużo czasu na tworzeniu modeli samolotów z balsy. Lotnictwo było jego pasją. W 1940 roku rozpoczął naukę w miejscowej szkole średniej. Choć był dobry z matematyki, jako uczeń za bardzo się nie wyróżniał. Swój przydomek Gus zawdzięcza pewnej sytuacji ze szkoły. Kolega, patrząc na jego kartę odpowiedzi, do góry nogami błędnie odczytał napis Gris jako Gus. I tak już zostało. Gdy kończył szkołę średnią w 1944 roku, Stany Zjednoczone były już zaangażowane w II wojnę światową. Postanowił wówczas dołączyć do programu kadetów Korpusu Powietrznego Armii, aby zostać pilotem. Wysłano go na 5-tygodniowe szkolenie lotnicze do Wichita Falls w Teksasie. Potem przenoszono jeszcze go 2-krotnie. Zanim ukończył szkolenie i został wcielony do służby, wojna dobiegła końca. Powrócił do Mitchell, gdzie zatrudnił się w Carpenter Body Works, która produkowała autobusy. Myśl o karierze pilota jednak go nie opuszczała. We wrześniu 1946 roku zapisuje się na Uniwersytet Purdue w West Lafayette w stanie Indiana. Częściowo czesne opłacił z rządowego programu dla weteranów II wojny światowej, częściowo z własnej pracy. Dorabiał sobie jako kucharz w lokalnej restauracji. Ukończył studia w 1950 roku, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Długo jednak na miejscu nie usiedział. Tuż po skończeniu uczelni wstąpił ponownie do sił powietrznych, aby po kilku miesiącach szkolenia otrzymać skrzydła pilota i stopień podporucznika. Skierowano go do bazy sił powietrznych Presque Isle w stanie Maine. W związku z trwającą wojną w Korei eskadra Grissoma została wysłana w strefę działań militarnych w lutym 1952 roku. Tam latał jako pilot na samolotach F-86. W ciągu 6-miesięcznej służby wykonał ponad 100 misji bojowych, za które został odznaczony Distinguished Flying Cross i 2 medalami Air Medal z liściami dębu. Powrócił do Stanów, by służyć jako instruktor lotnictwa w Bryan Air Force Base w Teksasie. Żona wspominała ten czas, cytując swojego męża. Powiedział mi, że misje w Korei były bardziej bezpieczne niż uczenie kadetów latania. Do 1955 roku Grissom został awansowany na stopień kapitana i został wysłany do szkoły pilotów testowych w bazie sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Ukończył to szkolenie w maju 1957 roku, a następnie został wysłany do latania eksperymentalnymi samolotami w bazie Wright-Patterson Air Force Base w Ohio. To właśnie podczas pobytu Grissoma w Ohio 4 października 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił na orbitę pierwszego sztucznego satelitę Sputnika 1. Radio Moskwa podało wówczas informację, że statek kosmiczny Sputnik porusza się z prędkością 17 000 km na godzinę i okrąża Ziemię raz na 96 minut. Cztery miesiące później również Amerykanie, po pewnych problemach, wystrzelili z powodzeniem swojego satelitę Explorera 1. Wyścig kosmiczny się rozpoczął. Celem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Związku Radzieckiego było jako pierwszy umieścić w kosmosie nie tylko satelitę, ale i człowieka. Mając ten cel na uwadze, Kongres Stanów Zjednoczonych utworzył w 1958 roku Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, zwanej w skrócie NASA. Jednym z pierwszych zadań nowo powstałej agencji
było znalezienie ludzi, którzy byliby gotowi usiąść w małej kapsule na szczycie rakiety i zostać wystrzelonym w kosmos. W 1959 roku otrzymał dziwną wiadomość z klauzulą ściśle tajne, w której polecono mu stawić się w cywilnym ubraniu w Waszyngtonie i pod żadnym pozorem nikomu o tym nie mówić. Znalazł się pośród 110 kandydatów, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje do lotu w kosmos. Oczywiście o ewentualnym przydziale do projektu Merkury decydowały jeszcze testy fizyczne i psychologiczne, które przeszedł z powodzeniem. W dniu 9 kwietnia 1959 roku w Waszyngtonie odbyła się konferencja prasowa. Stojąc przed tłumem reporterów i fotografów, szef NASA Thomas Glennan przedstawił pierwszych amerykańskich astronautów. Wśród nich znalazł się również kapitan sił powietrznych Virgil Grissom. Kiedyś w wywiadzie Grissom przyznał, że tuż po wyborze nachodziły go myśli: po co do diabła chcę się tam dostać? Wtedy odpowiadał sobie: jestem pilotem testowym, a nie filozofem. Jestem zbyt zajęty, by się tym martwić. To dla mnie codzienna praca. 27 kwietnia 1959 roku zgłosił się w bazie sił powietrznych w Langley w Virginii, aby rozpocząć szkolenie przygotowujące do lotu w kosmos. Większość ich szkolenia odbywała się na przylądku Canaveral na Florydzie. Gus Grissom i jego koledzy spędzali godziny w symulatorach, które były replikami kapsuł mających ich zabrać w kosmos. Ćwiczono procedury startowe i sytuacje awaryjne, aż znali je na pamięć. Kolejnym etapem były ćwiczenia w gigantycznej wirówce w Jonesville w Pensylwanii. Tam przygotowano ich do przeciążeń, które będą odczuwać podczas startu i ponownego wejścia na orbitę. Aby zapoznać ich z nieważkością, zamykano w ładowni samolotu transportowego C-131, który wznosił się po krzywej balistycznej, a następnie gwałtownie nurkował. Lot taki zapewniał od 10 do 15 sekund zerowej grawitacji. Kiedy nie torturowano ich ćwiczeniami, uczęszczali na wykłady na temat napędu rakietowego, astronomii i operacji lotniczych. Często pracowali od 10 do 12 godzin dziennie, w kółko ćwicząc te same procedury. Ich sesje treningowe nie obejmowały żadnych lotów. Działo się tak, ponieważ astronauta niewiele mógł zrobić w kapsule Merkury, z wyjątkiem przerwania lotu w sytuacji awaryjnej. Lot Grissoma miał być drugim lotem suborbitalnym, po Alanie Shepardzie. Wczesnym rankiem 21 lipca 1961 roku z niemałym trudem wbił się w skafander, żeby chwilę później usadowić się w kabinie swojego statku kosmicznego. Na obudowie kapsuły widniał napis Liberty Bell 7. W środku ciasnota pozwalała jedynie na leżenie i czekanie na rozpoczęcie odliczania. W końcu po 3-godzinnym opóźnieniu kapsuła wzniosła się w górę, ciągnąc za sobą wstążkę żółtych i białych płomieni. W 141 sekundzie lotu kapsuła oddzieliła się od rakiety nośnej Mercury Redstone, a Alan Shepard, który był odpowiedzialny za komunikację naziemną ze statkiem kosmicznym, usłyszał pierwszy komunikat. Tu Liberty Bell 7. Mam trochę problemów z ręcznym sterowaniem. Jeśli uda mi się ustabilizować lot, wszystko będzie działać w porządku. Podczas 15-minutowego lotu nie było czasu na zbyt wiele działań. Liberty Bell 7 wzniósł się na wysokość 118 mil, osiągając maksymalną prędkość 5280 mil na godzinę. Mimo wszystko nie wszedł na orbitę. Wodowanie w Oceanie Atlantyckim, zaledwie 3 mile od zamierzonego celu, mogło wydawać się błahostką, ale dalsze wypadki omal nie zakończyły się śmiercią astronauty. Śmigłowce ze statku ratunkowego USS Randolph wkrótce znalazły się nad kapsułą, choć astronauta potrzebował jeszcze chwili, aby dokończyć sprawdzanie instrumentów. Dodatkowo musiał odpiąć pasy, które trzymały go w fotelu, zdjąć hełm i blokadę bezpieczeństwa z drzwi włazu. Zanim zdążył dokończyć swoją pracę, małe wybuchowe śruby, które były ustawione na usunięcie pokrywy włazu, odpaliły przedwcześnie. Jak wspominał później, siedziałem tam zajmując się swoimi sprawami, kiedy bum!
i zobaczyłem błękitne niebo. Słone wody oceanu zaczęły wlewać się przez włas. Zdjął hełm i próbował czym prędzej wydostać się z kapsuły. Wspiął się na krawędź otworu i wskoczył do oceanu, aby ratować swoje życie. Na nieszczęście podmuch wiatru z łopat wirnika helikoptera spychał nieustannie astronautę pod powierzchnią wody, a jego kombinezon zaczynał również wypełniać się wodą. Podczas gdy jeden helikopter unosił się nad Grissomem, próbując wyciągnąć go z wody, drugi zaczepił kapsułę. Podczas próby podniesienia jej silnik helikoptera zaczął się przygrzewać. Ciężar wypełnionej wodą kapsuły był zbyt duży dla jego silnika. Liberty Bell 7 musiała zostać odcięta. Jeden z członków załogi ratunkowej zawołał: „O mój Boże, straciliśmy ją!” Statek kosmiczny wart $2 miliony szybko poszedł na dno Oceanu Atlantyckiego. Przy czwartej próbie udało się w końcu wyciągnąć astronautę z wody. Gus Grissom był uratowany. Sześć misji Merkury przebiegało zgodnie z planem. John Glenn wykonał trzeci lot i został pierwszym Amerykaninem, który 20 lutego 1962 roku okrążył Ziemię. Podczas pozostałych 3 lotów liczba orbit stale rosła. Ostatnia misja Merkury, wykonana przez Gordona Coopera 15 maja 1963 roku, zakończyła się 22 orbitami wokół Ziemi. Następnym punktem NASA był program Gemini. Pierwszy w kolejce do lotu w jednej z tych nowych misji był Gus Grissom. Projekt Gemini, który był realizowany w latach 64-66, miał być etapem przejściowym pomiędzy programem Merkury a programem Apollo. Tym razem zamiast kapsuł z jednym pasażerem, kapsuły Gemini mieściły 2 astronautów. 12 lotów Gemini zostało wykorzystanych jako poligon szkoleniowy do przyszłych podróży na Księżyc. Astronauci musieli nauczyć się manewrować kapsułami i dokować z innymi statkami kosmicznymi. Musieli ćwiczyć spacery kosmiczne na wypadek konieczności dokonania napraw podczas misji na Księżyc. Zaplanowano również coraz dłuższe loty, aby zobaczyć, jak ludzkie ciało reaguje na pobyt w kosmosie. Po zakończeniu wszystkich przygotowań i treningów nadszedł czas na pierwszy załogowy lot Gemini 23 marca 1965 roku. Pierwszymi pilotami mieli zostać Gus Grissom i John Young. Tym samym Grissom stał się pierwszą osobą, która dwukrotnie poleciała w kosmos. Podczas 5-godzinnego lotu wykonali 3 okrążenia wokół Ziemi. Dodatkowo plan zakładał, że Grissom odpali silniki wsteczne, aby spowolnić statek i zmniejszyć orbitę. Podczas gdy Grissom był zajęty manewrami, John Young miał za zadanie przygotować i przetestować kosmiczną żywność. Liofilizowane posiłki były dostarczane w plastikowych torebkach i musiały być mieszane z wodą. Brzmi łatwo, ale w zerowej grawitacji płyny zachowują się inaczej niż na Ziemi. Po wymieszaniu suszonej żywności z wodą miał za zadanie jej spróbować. Natomiast procedury nie przewidywały posiłku dla Grissoma. Wspominał później: „Siedziałem tam i latałem, a John wygłupiał się z jedzeniem i nagle zapytał mnie, czy chcę coś zjeść”. Young sięgnął do kieszeni swojego skafandra i podał Grissomowi kanapkę z peklowaną wołowiną. Grissom powiedział: „Wziąłem kęs, ale okruchy żytniego chleba zaczęły unosić się dookoła, więc schowałem resztę”. Kiedy incydent ten dotarł do wiadomości urzędników NASA, byli bardzo wściekli. Okruchy mogły dostać się do instrumentów i stworzyć poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa astronautów. Podczas wodowania nie popełnił już tego samego błędu co z Liberty Bell 7. Nie otworzył włazu przed przybyciem ekipy ratunkowej. Nauka nie poszła w las. Podczas każdej z 12 misji Gemini poznano nowe informacje, które pozwoliły NASA wylądować na Księżycu. To właśnie w tych latach Ameryka nie tylko dogoniła radziecki program kosmiczny, ale i go wyprzedziła.
Wraz z zakończeniem projektu Gemini NASA była gotowa do wystrzelenia ludzi na Księżyc. Gus Grissom został wybrany do lotu na pokładzie pierwszej misji Apollo wraz z Edwardem White'em i Rogerem Chaffee. On i jego załoga Apollo 1 nie byli zaplanowani do lotu na Księżyc. Jako pierwszy lot w nowym programie miał być jedynie lotem orbitalnym wokół Ziemi w celu przetestowania statku kosmicznego. Mimo to astronauci spędzili setki godzin na ćwiczeniu procedur. Musieli wiedzieć, jak reagować w nagłych wypadkach. Gdy zbliżał się czas startu Apollo 1 w lutym 1967 roku, rakieta Saturn 1B została przeniesiona na stanowisko startowe 34 na przylądku Canaveral. Na szczycie rakiety znajdował się moduł dowodzenia. Wewnątrz kapsuły znajdowały się 3 rozkładane fotele dla załogi, setki pokręteł i przełączników. Tuż przed południem 27 stycznia 1967 roku 3-osobowa załoga Apollo 1 zjadła lunch, a następnie przygotowała się do symulacji odliczania. Gdy mężczyźni znaleźli się w kabinie, właz został zamknięty i uszczelniony od zewnątrz. Kabina została wypełniona czystym tlenem i pod ciśnieniem, tak jak przed faktycznym startem. Astronauci przypięli się pasami do siedzeń. Chaffee siedział po prawej, White po środku, a Grissom po lewej. Symulacja rozpoczęła się o 13:00 czasu wschodniego i trwała przez całe popołudnie. Podczas godzin testu załoga czasami nie słyszała transmisji z centrum kontroli z powodu zakłóceń. Gus Grissom powiedział: „Jeśli nie mogę rozmawiać z wami z odległości 5 mil, to jak możemy się komunikować z Księżyca?” Odliczanie rozpoczęto. Technicy monitorowali dane lotu i obserwowali astronautów na monitorach telewizji przemysłowej. Przy T-10 minut w odliczeniu Ed White nagle krzyknął: „Ogień!” Następnie Gus Grissom powiedział: „Mamy pożar w kokpicie”. Wszyscy zamarli i z przerażeniem patrzyli, jak wnętrze kapsuły wybuchło w błysku ognia. Załoga, która znajdowała się na suwnicy i była odpowiedzialna za kapsułę Apollo, chwyciła za gaśnicę i pobiegła otworzyć właz. Niestety, ciśnienie wewnątrz było na tyle wysokie, że nie dało rady otworzyć włazu. W 6 minut po wybuchu tlenu załoga naziemna otworzyła właz. Jeden z pracowników powiedział wówczas: „Nie chcielibyście usłyszeć opisu tego, co tam znaleźliśmy”. Astronauta Dick Slayton powiedział później: „To było druzgocące. Wszystko w środku było spalone, czarne od popiołu. To była komora śmierci”. Z powodu atmosfery czystego tlenu w kabinie, wszystko, co było łatwopalne, paliło się z dużą intensywnością i wytwarzało toksyczne opary. Astronauci ulegli więc uduszeniu. Ciała ich pozostały w spalonej kapsule przez ponad 7 godzin, podczas gdy technicy NASA badali katastrofę. O godzinie 12:55 ciała 40-letniego Gusa Grissoma, 36-letniego Edwarda White'a i 31-letniego Rogera Chaffee zostały w końcu wydobyte ze zwęglonej kabiny Apollo 1. 10 lutego 1967 roku Gus Grissom został pochowany z pełnymi honorami wojskowymi na cmentarzu narodowym Arlington, położonym niedaleko Waszyngtonu. Prezydent Lyndon Johnson siedział z Betty Grissom i jej synami, 13-letnim Markiem i 16-letnim Scottem. W pobliżu stali również pozostali astronauci Mercury, oddając honory swoim poległym kolegom. Minęło 21 miesięcy, zanim wystrzelono kolejną załogę misji Apollo. W dniu 11 października 1968 roku z przylądka Canaveral wystrzelono Apollo 7.